Już po kilku dniach podróży, zakochani w pięknych krajobrazach, pysznej kuchni i gościnności Wietnamczyków, ruszamy dalej. Pozostawiając za sobą stolicę, górskie krajobrazy, barwne plemiona i zjawiskową zatokę Halong, ruszamy na południe, by nadal chłonąć atmosferę kraju, który przez lata był egzotycznym skrawkiem lądu na końcu świata, dostępnym tylko dla nielicznych. Dzisiaj z uśmiechem na twarzy możemy podziwiać to, co stworzyła natura i pracowici mieszkańcy. O świcie po raz kolejny przekraczamy rzekę Czerwoną. Za oknami Nowy Wietnam, estakady i centra handlowe. Po odprawie mamy chwilę czasu, by zobaczyć lotnisko. Podróżując po Azji, po raz kolejny jesteśmy zdziwieni i zaskoczeni, jak kraje uważane za biedne albo bardzo biedne potrafią bez pomocy z zewnątrz prowadzić takie inwestycje. Ktoś kiedyś powiedział, XIX wiek wiekiem Europy, XX wiekiem Ameryki, XXI wiekiem Azji. I to się sprawdza. Welcome Boss Number 321 code 5 Vietnam 1541 from Hanoi. Người được hành lý để tránh làm cho các đồ vật bên trong gây nguy hiểm. Your carry-on baggage must be stowed underneath the seat. Wzbijamy się w powietrze. Przed nami niewiele ponad godzinę lotu, a pod nami urodzajny Wietnam. Żyzny kraj w kształcie litery S, porównywany czasem do 2 miseczek zawieszonych na bambusowym kiju. Wietnam jest długi i wąski. W najwęższym miejscu ma zaledwie 31 km szerokości. Kraj jest rozciągnięty w kierunku południkowym na długości 3200 km. Na powierzchni 331 tysięcy km². Podobnie jak Polska, żyje blisko 90 milionów ludzi. Jest 13. co do wielkości populacji państwem świata. Jest jednym z najbardziej krajobrazowo i przyrodniczo zróżnicowanych krajów Azji. Na północnym zachodzie znajdują się góry, w centrum wąskie nadmorskie niziny i wyżynne płaskowyże, a całość dopełniają delty rzeki Czerwonej i Mekongu. Lądujemy w Hue, w środkowej części kraju. Dawna cesarska stolica Hue to jedno z najważniejszych miejsc w historii i kulturze Wietnamu. Słynne z tradycji intelektualnych, buddyjskiej pobożności i wyrafinowanej kuchni. Pomimo strat, jakie poniosło Hue w wojnie indochińskiej, wciąż jest miastem wyjątkowo pięknym, a przepływająca przez nie rzeka perfumowa ten urok podkreśla. W mieście i okolicach zachowało się wiele cennych zabytków, wśród których na szczególną uwagę zasługują cesarskie grobowce. Rozrzucone po malowniczych wiejskich okolicach na południe od Hue, grobowce cesarzy z dynastii Nguyen należą do najważniejszych atrakcji Wietnamu. Choć od 1802 do 1945 roku na tronie zasiadało 13 władców, tylko 7 uhonorowano, wznosząc im mauzolea. Inni zmarli na wygnaniu lub w niełasce. Tych 7 grobowców to wyjątkowe dzieła architektury. Do najcenniejszych należy grobowiec Hai Dinh Ha, przedostatniego cesarza dynastii Nguyen. Był też ostatnim cesarzem pochowanym w Hue.
Jego grobowiec, do którego budowy użyto czarnego betonu, jest wyjątkowy, choć niekoniecznie udanym połączeniem architektury europejskiej i wietnamskiej. Podobnie jak wielu wietnamskich cesarzy, Khai Dinh przygotował grób w oczekiwaniu na śmierć. Budowa grobowca trwała 11 lat, od 1920 roku. Aby sprostać temu przedsięwzięciu finansowo, cesarz podniósł poddanym podatki o 30%. Nie tylko z tego powodu nie cieszył się sympatią Wietnamczyków, również ze względu na współpracę z rządem Francji. Pomimo niechęci, jaka go otaczała, wzniósł jeden z oryginalniejszych grobowców. Mauzoleum wznosi się 3 stromymi tarasami na zboczu wzgórza, skąd rozpościera się wspaniały widok na okoliczne góry. Na środkowym tarasie uwagę zwracają jedyne kamienne rzeźby w całym założeniu grobowym. Posągi strażników na tle węży wijących się po schodach to jeden z najczęściej wykorzystywanych motywów reklamowych Wietnamu. To miejsce stało się również ulubionym tłem dla turystów, a to dlatego, iż wojownicy i strażnicy bardziej przypominają krasnali niż mężnych wojowników. Ostatni taras to grób władcy, który dla wszystkich odwiedzających staje się wielkim zaskoczeniem. Nagle szarość posągów i motywów dekoracyjnych przeradza się w kakofonię barw. Ściany pokryte są misternie zaprojektowanymi i wykonanymi elementami z porcelany i szkła. Sufit pałacu zdobi 9 skomplikowanych smoków. W centralnej części znajduje się brązowe popiersie cesarza, odlane w Marsylii w 1922 roku. Kilka kilometrów dalej, na porośniętym sosnami wzgórzu, otoczone pięknymi lotosowymi stawami i drzewami plumerii, położony jest grobowiec Tu Duca. Cesarz sam zaprojektował swoje mauzoleum, które często jest uznawane za najwytworniejszy grobowiec Wietnamu. Podobno Tu Duc przekładał wygody swojego przyszłego grobowca nad uroki pałacu. Budowa kompleksu pałacowego, który nazwał swoim grobowcem, pochłaniała mnóstwo pieniędzy, wywołując niezadowolenie i spisek, aby Tu Duca zamordować. Spisek wykryto i Tu Duc mógł w spokoju dokończyć swoje dzieło. Jednak po śmierci, w obawie przed rabusiami, władcę pochowano w zupełnie innym miejscu z wielkimi skarbami. Do tego wszystkim 200 sługom pomagającym w pochówku ścięto głowy, aby nie mogli wyjawić miejsca faktycznego spoczynku władcy. Tu Duc był, delikatnie mówiąc, również emocjonalnie ciekawym człowiekiem. Przy wzroście 152 cm, nawet jak na jego czasy, uchodził za niskiego. Za to kompleksy najwyraźniej miał olbrzymie. Posiadał 142 żony, z którymi siadał w pawilonie herbacianym i czytał im poezję. Mimo tylu żon nie doczekał się potomka i w końcu adoptował syna. Opuszczamy grobowce wietnamskich cesarzy. Naszą ciekawość zwrócił sklepik z regionalnymi wyrobami, przed którym wyrabiano kadzidełka. Kilka ruchów i kadzidełko gotowe. Przejeżdżając przez miasto, kierujemy się w stronę kolejnej atrakcji cesarskiego Hue. Przed nami przejażdżka łodzią po Song Huong, rzeczce perfumowej.
Przy nadbrzeżu czekają na turystów kolorowe łodzie, koniecznie z metalową wielką paszczą smoka na dziobie. Niczym w kinie, na plastikowych krzesłach zasiadamy na pokładzie smoczej barki. Ruszamy w górę rzeki, podziwiając bardziej sam statek niż rzekę. Z niecierpliwością oczekujemy obrazów zgodnych z przewodnikowym opisem. Przy rzece toczy się barwne życie. Kobiety prowadzą małe jednowiosłowe łódeczki, większe łodzie pełne ryb i warzyw, a wreszcie wąskie łodzie rybaków zarzucających sieci i wyciągających pułapki. Niestety, pomijając barki oczekujące na turystów, dziwna panuje tu cisza. W końcu znudzeni dopływamy do celu. Jesteśmy przy pagodzie Tien Mu, pagodzie niebiańskiej pani wznoszącej się na północno-zachodnim brzegu rzeki Perfumowej, która jest wizualnym symbolem Hue. Nad założoną przez Nguyen Huanga w 1601 roku pagodą dominuje ośmioboczna, 7-poziomowa wieża źródła szczęścia. W pobliskim pawilonie kryje się wielki dzwon z brązu, odlany w 1710 roku. Waży ponad 2 tony i może być słyszalny z odległości 10 kilometrów. W głównym sanktuarium zasiada śmiejący się Budda wykonany z brązu, 10 królów z piekieł i 18 arbatów, czyli świętych uczniów Buddy. W otwartym garażu stoi samochód, którym w 1963 roku pojechał do Saigonu mnich Thich Quang Duc, by dokonać samospalenia w proteście przeciwko reżimowi Tiena. Zdjęcia tego strasznego aktu obiegły cały świat, wywołując powszechny szok i gniew. Wczesnym popołudniem kwaterujemy się w Romance Hotel, w którym szybko odkrywamy basen położony na dachu. Wspaniała panorama miasta i chwila ochłody to najlepsze, co mogło na nas czekać w ten upalny i parny dzień. Po południu zwiedzamy jeden z najcenniejszych zabytków w Hua – cytadelę i miasto cesarskie. Cytadelę zbudował w 1805 roku cesarz Gialong. Ogromna forteca składała się z 3 koncentrycznych obwodów – miasta urzędowego, miasta cesarskiego i zakazanego miasta. Rozplanowano ją według zasad chińskiej geomancji, projektu francuskiego architekta Sebastiana de Vauban. W rezultacie powstał niezwykły kompleks, gdzie piękne pałace i świątynie współgrają z masywnymi murami, bastionami i fosami. Prace konserwatorskie zdołały przywrócić cytadeli część jej wspaniałości utraconych podczas wojen indochińskich. Majestatyczne główne wejście jest przykładem architektury Nguyenów. Na cokole wznosi się skomplikowana konstrukcja strażnicy, gdzie przy uroczystych okazjach zasiadał na tronie cesarz. Na wprost bramy, tuż za stawami, znajduje się Pałac Najwyższej Harmonii, w którym znajduje się sala tronowa. Ten najbardziej imponujący z pałaców Hue został pieczołowicie odrestaurowany.
Łatwo wyobrazić sobie salę tronową jako miejsce koronacji, rocznicowych uroczystości i audiencji ambasadorów. Przy tych okazjach cesarz zasiadał na wspaniałym tronie, w koronie z 10 smokami, złotej szacie i jadeidowym pasie. Tylko najwyżsi rangą urzędnicy byli wpuszczani do środka sali. Reszta czekała na zewnątrz. Wchodzimy dalej na rozległy dziedziniec, wokół którego wznoszą się kolejne budowle cesarskiego miasta. Wewnętrzny pierścień to zakazane miasto. Żaden mężczyzna, poza cesarzem, nie mógł przekroczyć bram 10-hektarowego miasta w mieście. Za przekroczenie bram karano śmiercią. Przebywała tam natomiast cesarzowa, konkubiny 9 rang, służące oraz eunuchowie. Miasto mieściło niegdyś ponad 60 budynków i liczne dziedzińce, ale zostało poważnie zniszczone przez ciężkie bombardowania podczas ofensywy Tien w 1968 roku. Jednym z nielicznych budynków, jaki się zachował, jest teatr, który po odnowie stał się znowu miejscem tradycyjnych przedstawień. Odbywają się tu koncerty muzyki dworskiej granej na bambusowych fletach, cytrach, instrumentach strunowych i bębnowych. Nie można jednak poznać miasta i kraju, zwiedzając same zabytki. Życie współczesnego Wietnamu toczy się właśnie tutaj, na ulicach i targach. Dalekowschodnie targi to magiczne miejsca dla Europejczyków, głównie za sprawą niezliczonych kolorów, orientalnych zapachów i egzotycznych ciekawostek. Można tutaj spędzać godziny i rozszyfrowywać sprzedawane owoce, warzywa i przyprawy. A kiedy wyjdziemy, będziemy i tak odczuwać niedosyt, bo ile jeszcze tajemnic tam zostało. A tymczasem mango i duriany, suszone kalmary, suszone ryby, awokado i wyśmienity mangostan. A to betel. Popularna używka sprzedawana w krajach Dalekiego Wschodu. W gruby i mięsisty liść pieprzu betelowego wkładany jest orzech drzewa arekowego podlany mlekiem wapiennym, otrzymywanym w procesie gaszenia wapna. Do smaku kardamon albo tamaryszek. Całość związuje się włóknem. Rzucie betelu ma działanie orzeźwiające, pobudzające i lecznicze. Odkaża przewód pokarmowy, co w tutejszych warunkach klimatycznych i higienicznych ma duże znaczenie. Niestety długotrwałe nadużywanie betelu pociąga za sobą fatalne skutki. Wypadają zęby, drętwieją szczęki, rośnie zagrożenie astmą, pojawiają się zaburzenia kardiologiczne, a czasem rak jamy ustnej. Jadąc na kolację, jeszcze raz spoglądamy na kolorowe łodzie pływające po rzece perfumowej. Atrakcją dzisiejszej kolacji jest tradycyjna wietnamska muzyka. Tak kończy się kolejny dzień naszego pobytu w tym niezwykłym kraju. To ostatnia nasza noc w Hue. Jeszcze tylko śniadanie i jak zwykle tradycyjna zupa po. To obok wszechobecnych sajgonek chyba najbardziej znana wietnamska potrawa.
Przepis podobny do naszego rosołu wołowego, tylko składniki, poza mięsem nieco inne, ale jakże smakowite. Imbir, sos rybny, gwiazdki anyżu, kolendra, limonka, papryka chili oraz fasola mung. Po śniadaniu jeszcze raz spoglądamy z 8. piętra na Hue. Widać, że miasto nabiera nowego oddechu po latach wojen. Jednak my nieustannie skupiamy się na wietnamskich skrzyżowaniach. To, co na nich się dzieje, można obserwować godzinami. Czerwone światło to tylko kolor na barwnej ulicznej scenie. Pasy, przejścia dla pieszych to rzecz zbędna. A co najciekawsze, wszystko działa sprawnie i uprzejmie. Jadąc na południe, ponownie zatrzymujemy się przy polu ryżowym. Tutaj mamy okazję zobaczyć prawie dojrzały ryż. Kilka kłosów do samochodu, chyba na rozsady w Polsce. Będzie na obiad. Pozostawiamy za sobą rozległe ryżowe poletka, wspinając się na przełęcz Hai Van. Na chwilę zatrzymujemy się przy turkusowym jeziorze Khao Hai. Temperatura szybko wyciska z nas kolejne krople potu. Kilka minut na betonowym parkingu zniechęca do pozostania tutaj dłużej, pomimo wspaniałych widoków. W pewnym momencie ktoś krzyknął: patrzcie do góry. Nad naszymi głowami pokazało się rzadko spotykane zjawisko zwane halo. Co ciekawsze, halo to krąg świetlny wokół Słońca lub Księżyca, powstający w wyniku załamania się promieni słonecznych w kryształkach lodu znajdujących się w chmurach. Świadomość, że nad nami jest dużo chłodniej, niewiele nam pomogła, ale zjawisko było ekscytujące. Po chwili ponownie przystanek. Przesmyk łączący jezioro z Morzem Południowochińskim. Te widoki nas urzekły i nie byliśmy odosobnieni. Miejsce to uznawane jest za jedno z najpiękniejszych w Wietnamie. Tutaj rozciągają się piaszczyste plaże, łagodnie zanurzając się w turkusowych wodach. Plaża Lang Co Beach jest popularnym miejscem wypoczynku. Wzdłuż niej wyrosły najbardziej luksusowe hotele Wietnamu. Pozostawiając białe plaże, zatrzymujemy się na przełęczy Hai Van, skąd rozpościerają się wspaniałe widoki. Z góry doskonale widać wody rzeki Da Nang. Dzisiaj przełęcz to efektowne miejsce widokowe, jednak przez lata stanowiła ważne przejście strategiczne pomiędzy państwami Champy, a później między Champą i Wietnamem. Do niedawna była to jedyna droga, pomijając karkołomną dróżkę przy granicy z Laosem, która łączy północ z południem Wietnamu. W tłumaczeniu nazwa przełęczy oznacza ocean chmur i wiąże się z częstym zachmurzeniem i mgłami zasłaniającymi okoliczne góry. Najwyraźniej mamy szczęście. Jeszcze kilka pamiątek i zjeżdżamy w dół. Przed nami miasto Da Nang, położone mniej więcej w połowie wietnamskiej linii brzegowej. Da Nang jest jednym z najważniejszych portów i trzecim co do wielkości miastem w kraju. Jedną z największych atrakcji miasta jest Muzeum Rzeźby Chamskiej, założone przez Francuzów w 1915 roku. Stwierdził, że pierwsze zwierzę, jakie napotka, to weźmie jego głowę i umieści tutaj na jego, żeby go jakby ocalić i zachować. To jest spotkał pierwszego słonia, więc taka jest właśnie symbolika. Puścił do głowę słonia i do niego jest zaplanowana. Imperium Chamskie istniało na terenie Wietnamu przez 1600 lat. Od II wieku do ostatecznego upadku w 1832 roku. Silna społeczność chamska przetrwała do dziś, zaś po Starym Królestwie pozostało tylko jego artystyczne dziedzictwo.
W okolicy znajduje się Mae Son, miasto zrujnowane podczas wojny wietnamskiej, w którym biło serce hinduistycznej cywilizacji. Złoty wiek tej kultury przypadł pomiędzy VIII a X stuleciem. Religijna sztuka wywodzi się z tradycji indyjskiej, przedstawia hinduistyczne bóstwa wraz z ich wierzchowcami, niebiańskie tancerki oraz demony. Jest pełna ekspresji i emanuje zmysłowością. Tylko na chwilę zaglądamy na słynne, ciągnące się kilometrami plaże środkowego Wietnamu. Niedaleko na południowy wschód od miasta wznoszą się góry marmurowe, tworząc wielkie zielone kopce wystające z rozległej równiny. Nazwa nie bez powodu przywodzi na myśl marmurowy biznes. W rzeczy samej ten naturalny, przyrodniczy fenomen to nic innego jak góry doskonałej jakości marmuru, wykorzystywanego od lat. Jednak nigdy na taką skalę. Chyba nie ma miejsca, by zobaczyć ten fenomen, nie przeciskając się pomiędzy setkami marmurowych wyrobów, stolików, ogrodowych rzeźb, wazonów czy pamiątek. Nie jest w stanie ocenić, chyba po prostu przejdzie do drugi odcinek po windzie. A najpierw winno to nie ma problemu, bo się wiezie. Już z daleka widać charakterystyczną windę ułatwiającą turystom dostanie się na Thun Son, jedną z 5 marmurowych gór. Z bliska ta współczesna konstrukcja zupełnie nie przypadła nam do gustu. W imię wygody stworzono zupełnie obcy krajobrazowo element, niepasujący do otoczenia. Tak czy tak wybieramy schody, by choć przez chwilę poczuć się pielgrzymem z mozołem wspinającym się do świętych miejsc. Pomimo wysiłku była to trafna decyzja. Każdy zakręt, każdy podest przynosi nowe, wspanialsze widoki. Przez bramę wchodzimy na niewielki dziedziniec. Naszym oczom ukazują się precyzyjne dekoracje świątyni Ling Ung, misternie pokrywające całą fasadę i dach. Smoki, pawie, kolorowe pejzaże pięknie współgrają z bogatą roślinnością. Pagoda została zbudowana za panowania cesarza Ming Mang. W 1970 roku przywrócono jej dawną świetność przy udziale buddyjskich mnichów. Siedmiokondygnacyjna pagoda Ksaloi to jedyna budowla, która wyłania się ponad korony drzew. To ją widzieliśmy, zbliżając się do marmurowych gór. Tutaj też kończy swój bieg winda. A to, jak się później okazało, dopiero początek naszej wspinaczki. Każdej z 5 wapiennych skał nadano nazwy związane z elementami ziemi. Jest tu góra metalu, drewna, góra wody, na której jesteśmy, góra ziemi i ognia. Wszystkie góry to labirynt podziemnych jaskiń, które prawdopodobnie tworzą skomplikowany system wykorzystywany jako schronienie w czasie wojny wietnamskiej. Wnętrza jaskiń skrywają również niezwykle piękne miejsca. Wchodzimy do jaskini Huyen Khong, w której znajduje się świątynia buddyjska. Kilka ciasnych zakrętów i dziwna jasność wypełnia główną salę. Jeszcze kilka kroków, zapach kadzidełek, mijamy groźne spojrzenie rzeźbionych strażników i zatrzymujemy się na kamiennych stopniach.
Z niedowierzaniem patrzymy przed siebie. Olbrzymią grotę wypełniają kamienne ołtarze i kaplice. W oddali, wysoko na skalnej półce, kilkumetrowej wielkości posąg Buddy, do którego wspina się kobieta, by zapalić nowe kadzidełko. Przez naturalne otwory do środka sączy się światło, rozświetlając skalne struktury. Tylko kilku wiernych i turystów swoimi szeptami zakłóca odwieczną ciszę tego miejsca. Opuszczamy świętą grotę i kamiennymi schodami wracamy do podnóża góry. Jeszcze jeden przystanek, skąd rozpościera się panoramiczny widok na domki wypełniające dolinę, z której wyrastają skalne ostańce. Jedziemy dalej na południe, mijając urodzajne tereny środkowego Wietnamu. Po kilkunastu kilometrach dojeżdżamy do zabytkowego Hoi An. Jednak zanim ruszymy w stronę centrum miasta, krótka wizyta w warsztatach zajmujących się tradycyjnym wietnamskim rzemiosłem. Na początek jedwabniki karmione liśćmi morwy, z których kokonów pozyskiwana jest nić do wyrobu jedwabiu. Potem misterna praca hafciarek, spod których rąk wyłaniają się barwne pejzaże, mitologiczne stwory i sceny rodzajowe. Dalej drewniane ozdoby, bambusowe parasolki i lampiony. Hoi An, miasto o imponującym dziedzictwie historycznym, jest mozaiką kultur, tradycji i religii. Stara dzielnica przywołuje wspomnienia dawnych czasów. Unikatowa spuścizna, zabytkowe budynki, ozdobne chińskie domy zgromadzeń sprawiły, że Hoi An znalazło się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Symbolem bogatej, handlowej przeszłości miasta jest wzniesiony w 1593 roku przez japońską społeczność kupiecką kryty most. Oprócz licznych zabytków w mieście można znaleźć mnóstwo wspaniałych sklepów oferujących wszystko, z czego słynie Wietnam. Często Hoi An nazywany jest miastem lampionów. Tutaj powstają, tutaj są sprzedawane i tutaj w weekendy rozświetlają wody rzeki Thuon Bon. Dopiero rano możemy docenić urok naszego hotelu w stylu kolonialnym. Pomiędzy Hoi An a Da Nang rozciąga się długi pas plaż. Amerykanie nazwali te piaszczyste brzegi China Beach, chińska plaża, od popularnego serialu. Nazwa się przyjęła i mimo oficjalnego zakazu wiele firm używa jej, aby przyciągnąć zagranicznych turystów.
Podczas wojny wietnamskiej Amerykanie, dla których Da Nang był jedną z najważniejszych i najbezpieczniejszych baz, przekształcili plaże Mai Ke i Mai An w ośrodek wypoczynkowy dla żołnierzy spędzających tu kilkunastodniowe urlopy. Niewielkie rzeki, mające czasami niespełna kilkadziesiąt kilometrów, tworzą zadziwiająco rozległe delty. Meandrująca słodka woda, mieszająca się ze słoną wodą Morza Południowochińskiego, tworzy bogaty ekosystem, obfitujący w liczne gatunki ryb i skorupiaków. Mieszkańcy chętnie korzystają z dobrodziejstw natury, przemierzając spokojne wody na maleńkich łódeczkach. Obrazy te szybko przykuły naszą uwagę, bo właśnie tak wyobrażaliśmy sobie Wietnam. A to widok coraz rzadszy, nawet tutaj. Przechadzając się po nadmorskim miasteczku, za każdym zakrętem odkrywamy prawdziwy Wietnam. Motorki załadowane bambusowymi koszami, stacje benzynowe, gdzie litr paliwa to pokaźna ilość, sprzedawcy lodu czy maty rozłożone na drodze przygotowane do suszenia ryżu. Trafiamy do prywatnego domu, na tyłach którego cała rodzina przy pomocy wentylatora przesiewa ryż. Podstawowy produkt w jadłospisie każdego Wietnamczyka. Wracamy do Hoi An. Wyjątkowy, eklektyczny pejzaż miejski miasta kształtował się od XVI do XIX wieku. Przez większość tego czasu był tu ważny port otwarty na rozmaite obce wpływy. W XVI wieku na wschód od japońskiego krytego mostu osiedliła się społeczność japońska, zaś różne wspólnoty chińskie zamieszkiwały w XVIII wieku w centrum i na wschodzie Hoi An. Później Francuzi pozostawili swój specyficzny, kolonialny ślad w południowo-wschodniej części miasta. Przez lata te rozmaite style łączyły się harmonijnie z architekturą typowo wietnamską. Hoi An stosunkowo mało ucierpiało w czasie wojny wietnamskiej i zachowało urok dawnego świata. Charakterystycznym rodzajem domów w Hoi An są tak zwane domy rury, łączące dwie równoległe ulice. Pierwszy oddzielający część handlową od prywatnej, drugi wewnętrzny, przeznaczony dla kobiet z rodziny. Domy mają chińskie dachówki, japońskie belki dachowe, francuskie żaluzje i uchwyty do lamp, a wnętrze wypełniają wietnamskie dekoracje. Tego miejsca nie mogliśmy przegapić. Wschodnią część miasta zajmuje targ, do którego produkty dowożone są na łodziach. Pod prowizorycznym przykryciem zadziwiająca różnorodność warzyw i owoców morza. Zapach, dźwięki i kolory atakują nas z każdej strony. Czasami trzeba złapać się za nos, czasami z przyjemnością wciągnąć dolatujący zapach. Po raz kolejny przemierzamy zakamarki targu, poszukując trawy cytrynowej i oryginalnego pieprzu.
podziwem spoglądamy na bogactwo morskiej fauny. Kraby, krewetki, kalmary, mątwy, dziesiątki gatunków ryb i mięczaków. I ten gwar. Opuszczamy Hoi An i środkowy Wietnam. Jedziemy na lotnisko do Da Nang. Patrząc za okno, podziwiamy zmiany, jakie dokonują się w Wietnamie. Nowoczesne lotnisko to kolejny przykład szybkich zmian. Zbijając się w powietrze, lecimy ponownie na północ, do Hanoi. Z lotniska autokarem dojeżdżamy do hotelu w centrum miasta. Natychmiast po wejściu do pokoju ruszamy w stronę okien wychodzących wprost na ruchliwe skrzyżowanie. Po raz kolejny nie możemy oderwać uwagi od wietnamskiego ruchu ulicznego. Kontrolowany chaos. Te dwa, jakże różnorodne znaczeniowo słowa, chyba najlepiej oddają to, co dzieje się na ulicach. To już jest dobre. Wieczorem miasto nabiera rozpędu. Setki Wietnamczyków, korzystając z chłodniejszej pory dnia, wychodzą z domów. Miasto pulsuje do późnych godzin nocnych. Rano zdecydowana zmiana pogody. Ulewne monsuny zalewają miasto, co skutecznie może pokrzyżować nam plany. Z niecierpliwością czekamy na zmianę pogody. A za oknem bez zmian. Ulewny deszcz nie przeszkadza mieszkańcom Hanoi w codziennych czynnościach. Kiedy deszcz trochę ustaje i my decydujemy się wyjść z hotelu, wracamy na targ, na którym byliśmy wczoraj. Jednak rano asortyment jakże odmienny. Żaba.
Pogoda nie daje za wygraną. Zmoknięci wracamy do hotelu. W końcu monsun łagodnieje, a my wyruszamy na dalsze zwiedzanie stolicy. Przed nami mauzoleum Ho Chi Minha, inspiratora wietnamskiej walki o niepodległość i wieloletniego przywódcy. Mauzoleum wybudowano z kamienia wykutego w górach marmurowych pod Da Nangiem. Ho Chi Minh, człowiek skromny, starał się unikać wygód i insygniów władzy. Chciał podobno być skremowany. Pragnął, by jego prochy rozrzucono nad północnym, środkowym i południowym Wietnamem na znak narodowej jedności, której poświęcił całe życie. Protestował przeciw budowie swojego muzeum w rodzinnej wiosce, twierdząc, że pieniądze te powinno się spożytkować na budowę szkoły. Jednak po śmierci Ho Chi Minha w 1969 roku wietnamskie politbiuro nie spełniło jego ostatniej woli. Ciało przywódcy z pomocą radzieckich specjalistów zabalsamowano i w 1975 roku złożono w mauzoleum. Budynek od zewnątrz jest przez wiele osób uważany za masywny i nieciekawy, choć podobno architekci chcieli go upodobnić do kwiatu lotosu. Trudno jednak odgadnąć, na czym podobieństwo to miałoby polegać. Mauzoleum stanowi cel pielgrzymek wielu Wietnamczyków, zwłaszcza z północy. Niestety nie mamy możliwości zobaczyć mauzoleum od środka. Ponoć nadal trwają przedłużające się w nieskończoność remonty i konserwacje. Obok mauzoleum roztacza się rozległy park botaniczny, w którym znajduje się pałac prezydencki oraz eksponaty i budynki związane z Ho Chi Minhem. Kiedy w 1954 roku Ho Chi Minh został prezydentem Demokratycznej Republiki Wietnamu, uznał, że pałac prezydencki jest dla niego zbyt okazały i polecił wybudować na rozległych terenach pałacowych skromny, drewniany dom na palach, wzorowany na domostwach mniejszości etnicznych. Jest to tak zwany Nha Bac Ho, czyli dom wujka Ho. Drewniane schody na tyłach budynku prowadzą do dwóch skromnych pokoi, gabinetu i sypialni, urządzonych tak, jak za życia lokatora. Po kilku godzinach przerwy ponownie ulewne deszcze monsunowe zmuszają nas do ucieczki. Tym razem jednak chronimy się w Muzeum Ho Chi Minha. Pokaźna, biała, socrealistyczna budowla została oddana do użytku w 1990 roku w 100. rocznicę urodzin przywódcy. Ho Chi Minh urodził się w 1890 roku we wsi Hoan Tru. Po studiach wyruszył w podróż po świecie. Podczas pobytu w Europie uległ wpływom ideologii socjalizmu. Zakładał organizacje komunistyczne. Po powrocie do Wietnamu w 1941 roku przyjął nazwisko Ho Chi Minh, czyli niosący światło, i założył Ligę Niepodległości Wietnamu. W 1946 roku został prezydentem Demokratycznej Republiki Wietnamu. Prowadził długie i wyniszczające wojny z Francją i Stanami Zjednoczonymi. Zmarł na 6 lat przed zjednoczeniem kraju, które jest jednak uważane za jego największe osiągnięcie. Do dzisiaj Ho Chi Minh jest czczony i wielbiony jako ojciec nowoczesnego Wietnamu. Liczne pomniki i portrety przywódcy upamiętniają jego oddanie w sprawie jedności narodu. W Paryżu, Moskwie i Chinach.
Pagoda na jednej kolumnie to najczęściej wykorzystywany motyw promujący Hanoi. Została zbudowana przez cesarza Li Tai Tonga w 1409 roku. Znajduje się w obrębie małej pagody Dien Hu. Drewniana pagoda wznosi się, jak sugeruje nazwa, na pojedynczym kamiennym filarze pośrodku eleganckiej sadzawki z lotosami. Według legendy cesarzowi, który nie miał syna, przyśniła się bogini miłosierdzia, Kuan Am. Siedząc na kwiecie lotosu, wręczyła mu dziecko. Wkrótce potem Lai Tai Tong poślubił nową, młodą żonę, która urodziła mu syna. Z wdzięczności cesarz nakazał budowę tej pagody, kształtem naśladującej lotos. W ciągu wieków była ona wielokrotnie niszczona i odbudowywana, ostatni raz w 1955 roku. Jesteśmy w najstarszym i chyba najpiękniejszym zespole architektonicznym Hanoi. Van Mie, świątynia literatury, została zbudowana w 1070 roku za czasów dynastii Li, na cześć chińskiego filozofa Konfucjusza. Świątynia była centrum szkolnictwa wyższego przez ponad 7 wieków, kształcąc przyszłych urzędników państwowych. Świątynia wzorowana jest na oryginalnej świątyni Konfucjusza w chińskim Kufu. Składa się z 5 dziedzińców, z których 2 pierwsze to starannie wypielęgnowane ogrody. Dziedzińce rozdzielają mury i ozdobne bramy, a centralna droga dzieli świątynię na 2 symetryczne połowy. Na tych kamiennych stelach o postumentach w kształcie żółwi wyryto inskrypcje z imionami absolwentów, którzy zdali egzaminy końcowe w Van Mien. Pawilon ceremonii, którego strzegą żurawie, to symbol pomyślności. Tutaj cesarz i jego urzędnicy składali ofiary. Tuż za wielkim pawilonem wznosi się świątynia Konfucjusza, pokryta czerwoną i złotą laką. Wewnątrz znajdują się posągi filozofa i jego 4 najważniejszych uczniów. Wielki bęben i wieża dzwonów to typowy układ w architekturze o wpływach chińskich. Wracamy na ulicę stolicy. Wietnamskie uliczne specjały. Grillowane kurczaki, pasta na bazie żywych krabów.
Położone w sercu Hanoi piękne jezioro Hoan Kien jest bliskie wszystkim Wietnamczykom. Legenda głosi, że na początku XV wieku podczas chińskiej okupacji generał Le Loi otrzymał tu magiczny miecz od boskiego złotego żółwia żyjącego w wodach jeziora. Za pomocą tego miecza wypędził Chińczyków z Than Long, obecnego Hanoi, i ogłosił się cesarzem. Nieco później, gdy cesarz odbywał przejażdżkę po jeziorze, boski żółw znowu pojawił się na powierzchni i zażądał zwrotu miecza. Stąd pochodzi nazwa Ho Hoan Kien, czyli jezioro zwróconego miecza. Późno w nocy opuszczamy Hanoi i Wietnam. Tak dobiega końca nasza kolejna podróż. Pozostawiamy za sobą kraj, który zaskoczył nas swym dynamicznym rozwojem. Z ulic zniknęły już rowery zastąpione przez hałaśliwe motorki. Przybywa samochodów, powstają nowoczesne budynki i lotniska. Nawet w odległych terenach kobiety ubrane w tradycyjne plemienne stroje posiadają telefony komórkowe. Młodzież nosi ubrania w zachodnim stylu, których większość szyje się właśnie tutaj. Wojny, głód to już odległa przeszłość. Dzisiaj Wietnam jest jednym z największych eksporterów ryżu. Na szczęście pozostało w tym kraju to, czego mogliśmy się spodziewać, wyjeżdżając na Daleki Wschód. Wspaniałe krajobrazy, uśmiechnięci i przyjaźni mieszkańcy oraz magia orientalnej kultury.